Czołem Rebiata. No dzisiaj 26 czerwiec, najdłuższy dzień roku. No zobaczymy, co ten najdłuższy dzień roku uda się ukręcić. Wstępnie trasę wyłożyłem na ponad 500 km, w okolicach nawet 600. Tutaj 2DG100 już się ustawiły do startu. Robin się właśnie zaholował, zatankował. Robin się zatankował. Chmurki, jest godzina 9:30. No tak jak widać, właśnie tam będę leciał. To będzie mój początek trasy. Lecę dzisiaj oblecieć TMA olsztyńskie poprzez Mikołajki do Grudziądza i z Grudziądza z powrotem na Mazowsze. Taki jest plan na dzisiaj. Trzymajcie kciuki. Dobrze, zaraz startujemy. Trasa wstępnie ponad 600 km. Na razie podstawę dosyć niską, myślę, że w okolicach 1000 metrów. Najważniejsze to nie dać w pole zaraz po starcie, ponieważ dzisiaj zalałem trochę wody i zobaczymy, co to się wydarzy w związku z tym, że będzie trochę tej wody więcej, czy będzie ta średnia trochę większa lotu. A no zawsze gdzieś te 10-15% przypadkiem w moim szybowcu tak daje. O. Szybowiec ruszył. Co? Ruszył szybowiec, można holować. Ruszył? Tak, ruszył, można holować. Dzięki, Rafał. Lecieliśmy już kawałeczek, jakieś 10 km od Milewa. Na razie te podstawy na okolicach 1100, może 1200 metrów. Tutaj teraz z Jankiem coś za Sokocinem żeśmy, że tak powiem, złapali. No i pomalutku to wykręcamy. Tutaj w okolicach na razie 1 metra, może czasami wskoczy 1,5. Jest jeszcze wcześniej, ciągle 10:20. A do pokonania trasy jeszcze daleko, tylko no fajnie by było, jakby były trochę lepsze te kominy dalej. Zobaczymy. Na razie grubo ponad 2 teraz wskoczyło, ale już wyskoczyło. No i o tak próbujemy się utrzymać w powietrzu. Wczesna godzina. Dobrze, podstawa tak no 1200, 1100, tak jak się spodziewałem, także ostatnie kółko i śmigamy na trasę. Do Mikołajek 137 km. Jeszcze równo 100. Teraz jestem gdzieś na obrzeżach ATZ-u w Przasnyszu. Widać lotnisko, widać miasteczko, w którym produkowane są najlepsze polskie rowery. I co? Podstawy dalej w okolicach tak 1300 metrów. Ja na razie taki słabiutki kominek, jakieś 1 metr na sekundę, ale chyba go porzucę na korzyść tych komulusów, które są tam przede mną teraz. Także prostujemy to. I o właśnie, a komin stoi obok. Przynajmniej, no nie, to za słabe. Jedno takie dąpnięcie do góry, ale się skończyło, więc lecę dalej do następnej chmury, szukać nożeń. Przede mną takie bardzo ciekawe lasy, no te lasy, tak widać, że chmury nad nimi wysoko i to będzie prawdopodobnie jakiś hit
Także zaraz zobaczymy, co się wydarzy, ile tej wysokości nad tym lasem złapie, czy te podstawy się znacznie tutaj podnoszą. Bardzo jestem tego ciekaw. W prognozach no już powinno tutaj w tych okolicach być w okolicach 1500 metrów, ale tutaj akurat jeszcze nie ma, ale kawałeczek dalej pewnie już jest. I teraz zobaczcie na to, tutaj mamy te chmurki, tak, te lasy przede mną. Także przyspieszamy, lecimy do tych lasów. 90 km do Mikołajek. Faktycznie ponad dwójka z 700 metrów. Się pięknie. No dobrze, dało to noszenie jakieś 1350-1400. 85 km już do Mikołajek. No i ciekawy układ chmur przede mną. Spróbuję teraz nie za wiele krążyć. Zobaczymy, na ile mi się uda tutaj to zrealizować. Więc lecę bez krążenia, tylko podkręcam esując. No to jestem koło miejscowości Chorzele na skraju TMA olsztyńskiego. Wysokość 750 teraz. No i bardzo ładny komin w okolicach 3 metrów. Wykręcamy się, no niestety nie każda chmura nosi, albo ciężko trafić te kominy pod nimi. Są takie dosyć spore te chmury. I są ich fragmenty, gdzie to noszenie jest takie małe, ale są też takie miejsca, gdzie naprawdę fajnie nosi, ale ciężko jest to zlokalizować. I już mi się kilka razy nie udało. Chciałem polecieć jakiś taki dłuższy kawałek bez krążenia, ale niestety się nie da i no i niestety trzeba kręcić kominy, przynajmniej póki co. Jest właśnie w 11:30. Za mną jakieś 90 km. Także to tempo nie powala. Ale miejmy nadzieję, że to za chwilę się zmieni i te warunki znacznie tutaj się poprawią i będzie można troszeczkę zwiększyć tą prędkość średnią. Na razie kręcimy, co dają. A jest duży, stabilny komin tutaj z tych łąk pode mną. Także dobrze. Jak widzicie, pomalutku wlatujemy już nad Mazury.
31 km do Mikołajek. Tutaj po prawej widać Śniardwy. Zaczynają się te jeziorka, dużo lasów, pięknie tu jest, naprawdę jest tu prześlicznie. Ok, no to kręcę tutaj komin z lasu na Mazurach. No jak widzicie, robi się magicznie tutaj, tak ciemnawo, podstawy szare, co oznacza, że tam wszędzie jest ostre ciągnięcie do góry pod nimi. Mnie teraz do góry zabiera komin 2,5 metra, wysokość 1350, zaraz będzie 1400, myślę, że to w okolicach niecałych 1500, może 1500 właśnie. Także już się podnosi, jest dokładnie południe. No przede mną jeszcze kilka godzin lotu, także nawadniam się, jem orzeszki. Cały czas bardzo ładnie do góry. 1450. Ostatnie jedno, dwa kółka i prostujemy. Jeszcze jakieś 30 km do Mikołajek. Zaraz tam będziemy. Tak, 1500 będzie tutaj, super. ...28 km do Mikołajek. Prostujemy. Tu Mikołajki. No więc tak, no Mikołajki już za mną. Do Lisik 175 km. Pogoda wydaje się być cały czas dobra, chociaż no widać pewne tam, powiedzmy, rozlania gdzie niegdzie, ale bądźmy dobrej myśli,
słońce działa. Lecimy. No i w końcu jakiś fajny komin. Od jakichś 50 km nie mogłem nic konkretnego znaleźć. Same takie jakieś takie grubo poniżej 2 metrów na sekundę rzeczy. No ten jest tak w okolicach 2, więc nie wstyd kręcić, jak to mówią, więc skręcimy. No teraz znowu trochę osłabło, ale to już 1300 metrów. I tak w okolicach Mikołajek takie trochę zaskoczenie, bo tu już prawie 1500 było, jakieś 20 km przed Mikołajkami, a przy samych Mikołajkach 1200 może dokręciłem. Więc no bez rewelacji, to jeszcze w takim słabym noszeniu i długo to trwało. Także prędkość spadła na pewno średnia, a to co mamy to kręcimy i lecimy dalej. No i jestem gdzieś tutaj za Mrągowem, gdzie są jakieś jeziora, jakieś lasy, jakieś miejscowości, które nic mi nie mówią, bo jestem tutaj może drugi raz w życiu. Także za chwilę pewnie dolecę. Ta miejscowość Barczewo mnie czeka, a za Barczewem już mam Olsztyn. Także dzisiaj będzie wycieczka przez Olsztyn. A teraz noszenie 4 do góry. Najlepszy komin na razie. 13:30, 140 km do Lisich. Także ładny pewnie trójkąt wyjdzie, jeżeli oczywiście dolecę, bo już co najmniej 2 razy myślałem o tym, że będę lądował gdzieś na Mazurach, koło Mikołajek zwłaszcza. Na razie kręcimy ten komin, tak jak mówię, w okolicach 4 średniego, już wysokość 1450. Warunki się naprawdę poprawiły, aczkolwiek ciężko jest te kominy znaleźć pod tymi chmurami. To jest główny powód dzisiaj mojego wolnego tempa. Także plan sobie postawiłem ambitny, ale 2/3 może z niego będzie zrealizowane. Także już prawie pod podstawą 1550, za chwilę 1600, bo to błyskawicznie idzie do góry. Cały czas grubo ponad 3 średniego. W uszach zatyka 1600. Jeszcze jedno kółko i lecimy. Tysiąc 800 nad poziomem morza, 1700 nad lotniskiem. No więc już udało się tutaj dotrzeć w okolice Olsztyna. Także kręcimy komin 1250, taki jakieś 1,5 do góry, do 2. Tu właśnie widać, o, zacieniony trochę Olsztyn. Nie ma za dobrej widoczności poprzez te ciemne chmury, które są nad miastem, ale właśnie od północy ten Olsztyn omijam i lecę dalej w kierunku, o, tutaj
Bydgoszcz w kierunku Lisich Kątów, do których mam jeszcze no 120 km, kawał drogi, ale nie zrażamy się. Za 15 godzina za 15 druga, lecimy. Centralnie przed dziobem widać lotnisko w Dajkach pod Olsztynem. Także dzień dobry, witam Olsztyn. A ja tu wykręcam się pod tą chmurą i lecę dalej do Grudziądza. No i na Mazurach podstawy 1700, myślę nawet 1800. Ciągle w pobliżu Olsztyna, ale już dokręcam podstawę i lecę dalej. Także pięknie, super, ponad 2 do góry średniego, a było prawie 3, więc naprawdę ładnie. No i proszę, 1700. Prostujemy i lecimy dalej. Ostatnie kółeczko. Ale ładnie wywiozło. Ale ładny komin za Ostrudą, 3,5 do góry. Coś pięknego, podobną trasą na Gdańsk. Widzicie? Pięknie tu jest. Piękne tereny. Warmia, Mazury. Jeszcze kawałek Pomorza zahaczę. I na Mazowsze z powrotem. Super. Fajny dzień. 14:20. Do Lisich 70 km. Taka pogoda. Cały czas trójeczka. Do lotniska jeszcze 50 km. Ciągle nosi i to tak średnio 2 do góry nawet, więc wykorzystuję to. Teraz wysokość 1500 i cały czas do góry.
Ciągniemy to aż do samej podstawy i naprawdę leci się komfortowo pod podstawami w tej drugiej części dnia. Zupełnie nie przypomina to tego, co działo się do powiedzmy godziny 14, gdzie miałem kilka razy kłopoty, spadając nisko na jakieś 700, 600, a nawet 400 metrów. Także jakieś 40 km przed lisimi kątami spuściłem wodę, bo byłem już tak nisko na 400 metrach, ale jakiś pan kosił swoją łąkę i to mnie uratowało. Wzbudzał kominy z tej łąki i z tej łąki piękny taki 2 do góry się oderwał, który mnie porwał pod samą podstawę praktycznie. Także mogłem kontynuować lot. Na tą chwilę 1600, jeszcze kilka kółek, nosi pięknie taka piaskarnia, którą tam teraz widać. To z niej tak wyjeżdża ciepłe powietrze. A ja jeszcze dosłownie kilka ostatnich kółek. 1700 zaraz. Jak będę na 1900, odpalam w stronę Milewa, już jestem blisko. Cały czas nosi, ale fajnie. Podoba mi się końcówka tego dnia. Naprawdę fajnie. Fajne latanie dzisiaj. Będzie też materiał. Pokręciłem trochę kominów, kręcenia samych kominów. Także będzie z tego osobna część. Ok, to tyle na tą chwilę. Dobrze. Tak, pomalutku się zbliżam już do lisich kątów. Mam jeszcze 19 km. Przede mną już widać Wisłę. Przed Wisłą jeszcze Grudziądz. Także za chwilę dobijamy i zawijamy. Zawijamy w stronę Milewa. Dobrze, to już liście zaliczone. Teraz wracam w okolice Mazowsza do Ciechanowa. No i tam nad Ciechanowa zdecyduję co dalej, czy jeszcze kontynuować lot, czy już wracać na lotnisko, bo będę obserwował, co się też dzieje z pogodą. Na razie jest bardzo dobrze, jest godzina 16, także dobry czas. W okolicach 500 km pewnie dzisiaj wyjdzie ten lot, a to tylko i wyłącznie dlatego, że dzień jest długi, bo na pewno nie dlatego, że skutecznie dzisiaj latałem i skutecznie kręciłem te kominy, bo było, bym powiedział, słabo. Tak, było słabo i dlatego też nie ma więcej, tylko będzie 500, takie 500 plus. No i te chmury, o właśnie, wlatuję sobie pod chmurę i cisza. Nic nie ma, nic się nie dzieje. No nic, zobaczymy dalej, może coś podniesie. Okej, coś się dzieje. Coś się dzieje. I przestało się dziać. No nic, lecimy.
Tutaj przy tym lądowaniu będziemy mieli boczny wiatr praktycznie 90 stopni. Zaplanujemy się na podejście na kierunek północny. To wydaje mi się, że ta odchyłka jest taka lekko z północy. Dobrze, jeszcze mamy 8,5 km, już widać lotnisko, a przynajmniej ja widzę. Także za chwilę lądujemy. Co jest ważne przy ustaleniu miejsca lądowania, to jest na pewno to, żeby obrać sobie punkt gdzieś zaraz za skrajem pasa, który będzie dla nas takim punktem referencyjnym. I jeżeli ten punkt przesuwa nam się pod nas, to znaczy, że lecimy za szybko albo mamy za mało wypuszczone hamulce. A jeżeli ten punkt nam odchodzi, to znaczy, że powinniśmy przymknąć hamulce i zmniejszyć opadanie i starać się nad tym punktem zacząć tak zwane wytrzymanie. Co to jest wytrzymanie? To jest taki moment, kiedy przechodzimy z lotu takiego opadającego do lotu takiego poziomego, tak? Tworzy się taka poduszka powietrzna pod skrzydłami i szybowiec się niesie nad lotniskiem. No i wtedy nic nie robimy, czekamy, aż on spokojnie sam opadnie i zacznie się toczyć. Ok, już widać hangary, widać zabudowania lotniskowe. Centralnie na tym kierunku, na którym właśnie teraz lecę. Wiatr mnie trochę spycha. Wysokość 400 metrów, także spokojnie. DG100 Sierra Zulu za chwilę się zamelduje tutaj nad lotniskiem z lewym kręgiem. Do pasa 3.6 będę lądował. O. Jeszcze nosi na koniec. Sierra Zulu, możesz lądować, pan sobie taki krąg przed lądowaniem. On przypomina mniej więcej prostokąt, czyli na początkowym punktem będzie dla nas punkt, który oddalony jest powiedzmy około kilometra od miejsca, gdzie będę chciał się zatrzymać. Następnie skręcam o 90 stopni w lewo, potem jeszcze jeden zakręt i potem już finalnie podejście do lądowania, cały czas z kontaktem wzrokowym na lotnisko. Tutaj mijamy lotnisko. Okay. Lecimy jeszcze kawałeczek tutaj, tak żeby zbić wysokość, na razie 300 metrów, trochę za wysoko. DG100 Sierra Zulu melduje się na pozycji z wiatrem do pasa 3.6, podwozie wypuszczone, zablokowane.
Powtórz, Paweł. Gdzie mówiłeś skrzydłowego? Skrzydłowy wraca do domu. Auto to ten? Nie swoim DG100. Doleci? Doleci, warun jest niesamowity teraz. No to dobrze. Zapraszamy na Łączkę. Pamiętaj o podwozie. Dzięki, Paweł, podwozie wypuściłem. Okej. Przedostatni zwrot. I ostatni. I przechodzimy na prostą do lądowania. Pełne hamulce, bo mam trochę dużą wysokość ciągle. Ale staram się utrzymać celuję taki punkt gdzieś mniej więcej 100 metrów za ogrodzeniem. O, mniej więcej tutaj. O, i za chwilę, o, teraz wybieram. No i człowiek sobie sam opadł elegancio. A ja zaraz tutaj pod przyczepę. Okej, no to jesteśmy wylądowane. No tak, lot był z tych trudniejszych, ale dowieziony. 525 km. Piękny dzień i końcówka super.